Buch, ale gorąco w tej Panamie. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym dniu mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Nadajemy z panamskiej dżungli. Dzisiaj pokażę Ci kilka fantastycznych ptaków, mnóstwo kolorowych kwiatów i ogólnie takiej energii i trochę Cię zmotywuję do działania, więc zapraszam na odcinek. To co, kręcimy kolejną przygodę? Czy nie? Lecimy! Panamski chądziarz mnie przywiózł. Skrócimy jakieś 3 km, ale czad. No ale teraz jest walka z czasem w drugą stronę. Wpadłem do hostelu, jak zwykle od razu konwersacja długa, tym razem z panią właścicielką, pani francuska. Lat około 60, nie chciała być na wideo, ale mogę wam opowiedzieć. Mieliśmy 3-godzinną fajną rozmowę. Opowiadała mi, dlaczego tu przyjechała no i czemu akurat się tutaj zdecydowała. Też kilka różnych takich miejsc. Trzeba uważać na tych Panamie, bo tutaj nie ma chodników. To nie polska wieś, gdzie wszędzie jest teraz chodnik. No i zatrzymałem się w ostatnim dużym mieście tuż przed Kostaryką, ostatnim dużym mieście w Panamie. Nazywa się David, tak jak D-A-V-I-D. Ciekawe, co za David bym tutaj osiadł, żeby nazwać tak to miejsce. No i dzisiaj ciśniemy coś znowu na spontanie, na pewno się coś urodzi. A wracając do pani Kanadyjki, bo to nie francuska wróć, jeżeli tak powiedziałem, to przepraszam, mówi po prostu po francusku, ale pochodzi z Kanady i wyjechała 11 lat temu, bo miała dość po prostu życia w Kanadzie i ciągłego takiego, no jakby poczucia, że jest kontrolowana. Powiem wam tak, spotykam się już z którąś taką historią. W Ekwadorze spotkałem w jednym miejscu parę z Anglii, to samo mówili, że już mają dość mieszkania w Anglii, ścisłej kontroli w ogóle i wyjeżdżają. No i życia w takim trybie ciągłej tylko pracy. Później spotkałem takich Niemców też w Ekwadorze, to samo, więc są ludzie, którzy chcą po prostu gdzieś wyskoczyć poza ten system, który nam jest wtłaczany. Ja wiem, że często się nie da z tego systemu wyskoczyć, no bo obowiązki, bo rodzina i tak dalej. Znam to z własnej autopsji, ale nie znaczy, że nie można. Więc no, każdy tu decyduje o swoim losie, nie będę nikomu tu prawił morałów. Nie jestem też żadnym jakimś tam super zwolennikiem teorii spiskowych, ale jedno mnie wyróżnia. Ja zawsze się pytam dlaczego. Albo być może. I nie to tyczy się to i wojen, i covidów, i różnych faktów historycznych. Chociażby, nie wiem, weźmy przykład Lecha Wałęsy. Wrzucam dzisiaj coś tam na Facebooka i nagle patrzę, że ma spotkanie gdzieś w Stanach i ludzie normalnie w superlatywach po nim jadą. Ja też się nabrałem, jak byłem mały, moja babcia się w gorobie przewraca. No ale gościu jest zdrajca, no i co? I tyle. Więc, ale po raz kolejny mi to pokazuje. Łatwiej dać ludziom nową ideologię, niż zmienić starą. No to tyle mojej filozofii. Ci, co trąbią, to najczęściej to jest taryfa, że nie chcą coś podwieźć. Wysiadłem na totalnym takim zadupiu. Jest przystanek, ale tu się nic nie zatrzymuje. Mapa moja pokazuje, że jest 8,5 km, jeszcze jest 15:16, czyli 2 godziny 15 minut, czyli no, wychodzi na to, że będę gdzieś po 5. Niby miejsce jest czynne do 6, bo jest zachód słońca 6:15, ale będę starał się tu złapać jakiegoś może stopa. Albo po prostu przyspieszę, no następny challenge, czy zdążę. Więc no scenariusz sam się pisze. W każdym filmie potrzebny jest jakiś konflikt, tu mam konflikt z czasem. No i ta pani z Kanady opowiedziała mi, parasol mi leci, wszystko mi leci. Piękna jakaś rzeczka, można zawsze sobie głowę zmoczyć, jakby się przegrzało. Zobaczcie, no idę taką drogą dosyć, że tak powiem, góra dół, ale nowa. Później się będę martwił, jak będę wracał.
chcę dojść do tych ptaków, no pod górkę to mi raczej nic nie ułatwia i żadne auto tu nie jechało. Jakiś koleś się tu zatrzymał. Hello, are you going that way? Okay. Okay. Gracias. Oh good. Oh good? Tu jakiś kąpel mnie się zatrzymał, no jestem kompletnie w krzakach i bierze mnie po prostu gdzieś prosto, bo w ogóle, ale żebym się zdyszał, w ogóle to nie jest ta droga, którą ja miałem podążać, no ale jak zwykle, no trzeba zaufać, auto tu się rozlatuje, nie mogłem drzwi w ogóle zamknąć, skrzywiłem se parasol, ale ziomek mnie tu podwozi. No mam nadzieję, że mnie jakiś dziupli nie zawiezie. Nic nie gadamy ani on po angielsku, ani po hiszpańsku, coś na translatorę, kali pić, kali jeść. Dziękuję bardzo, zadymione tu jest tak, słuchajcie, jak byłem mały, to tak na imieninach palili. Gość w ogóle okien nie otwiera, bo te okna chyba nie działają. Ledwo co drzwi mogłem zamknąć, ale nic, no liczy się misja i trzeba brać tak jak jest. Miałem jakieś dobre przeczucie intuicyjne, żeby tu wsiąść. Bo jesteśmy na tej kompletnie bocznej drodze. Zresztą zobaczcie, tu parę samochodów tylko jedzie na krzyż. Tam się zbierają ogromne chmury. Thank you brother. Thank you. Muchas gracias. Okay, suerte. Gracias. Bye bye. I pojechała, kurde, co to jest? Kalibra? Nie, Honda jakaś. Panamski hondziarz mnie przywiózł. Ciśniemy. Tu jestem już przy drobnej drodze. Skrócił mnie jakieś 3 km. Ale czad. Takie stare rupiecie amerykańskie tu jeżdżą, ale jak widać, no nawet 50-letni samochód, jak jest dobrze mechanicznie skonstruowany, tu jest nowy most, a tu jest most dziadka. Słuchajcie. No i co? No to wiadomo chyba, którym pójdziemy. Ja cię kręcę. Tu jest ten most. Idziemy? Może wytrzyma. Na pochybel. Nie no, wygląda spoko, no. Co ja tu mogę opowiedzieć? No trochę się to rusza. O kur... No, trochę bardziej się rusza, powiem tak szczerze. Jak coś, to mam parasol i zrobię tak najwyżej i się będę trzymał. Kurde. No. Ciepło. No nie no, dobra, spoko. Mów coś, Michał. Już jesteś w połowie. Pas do przodu. A na boki to może filmuj. Nie wiem po co w ogóle ja się tu trzymam. Nogi trochę takie mam z waty. No ale idziemy. No nie no, zespawany jest. To nie jest jakiś drewniany most. No. Bez jaj. Tu ptaszki mi towarzyszą. Ale buja się nieźle. Tu jest jakaś w ogóle dziura. Dobra, nie patrzę. Jak sobie przypominam takie mosty, to mi się zawsze przypomina, słuchajcie, na pewno ktoś oglądał takie filmy w stylu Indiana Jonesa. I idą do połowy i w połowie wiadomo co się dzieje i później człowiek tak wisi. No, doszedłem. Taka ciekawostka, nie taka sucha jak w Familiadzie, ale a propos tych wszystkich ptaków, które raz po raz gdzieś tu koło mnie przelatują, ale najpierw mamy cel dojść, później będziemy oglądać i się zatrzymywać, bo wiem jak to bywa. Mianowicie, w całej Panamie lata więcej ptaków, słuchajcie, gatunków, niż od Panamy, czyli od tej granicy z Kostaryką, którą jutro będę prawdopodobnie mijał. Oddalona tutaj jest 70 km. Aż na koniec Ameryki Północnej. Czyli wszystkie te kraje po drodze nie mają tylu gatunków ptaków, co właśnie Panama. Jest jakiś żółty skubaniec. Piękny. O, jak się obrócił. Tam będzie miejsce zamknięte, to przynajmniej mamy tego gościa. Piękny, nie? No, poszedł. Mówię wam, jak to tu wszystko gra, szeleści. Jakieś żaby rechoczą. O, tutaj może teraz słychać trochę jakąś maszynerię. Ale pięknie to czuć. Każdym tak zmysłem. I do tego jeszcze ja mam wyoszczone w tej chwili, no bo naginam ostro, żeby zdążyć. Świetnie mi się ten autostop udał, bo chyba byłoby no słabo, ale nie ma co się poddawać. Trzeba zawsze próbować. No, chciałeś, Michał, challenge? No to masz.
Coś jedzie? Łapiemy może. A to ciężarówka to mi się nie zatrzyma. Takie drogi tutaj ruchliwe, ale też możecie zauważyć, że nie ma ani pół domu. No tu jest skarpa jakaś ogromna chyba. Aż podejdę i zobaczę. O, tu mogę sobie podejść, ale nie za bardzo. Żeby tu nie świrować. O kuźwa. Ale dżungla. No, ale co chciałem powiedzieć, w ogóle tu nie ma żadnych budynków mieszkalnych, nic. Od tego miejsca, w którym wysiadłem, to tylko jeden był jakiś taki tartak, co mijaliśmy z tym chłopakiem, który mnie Hondą podwoził. A tak to nie ma ani tu żywej duszy. Jak wrócę, to nie wiem, no co się teraz będę martwił. Teraz mam misję, żeby dotrzeć. A co będzie później, to będzie później. No, coś jedzie. Może mnie weźmie. Zajęty. Gdzie się to drzewo? Ale patrzcie tu. Co to za papuga? Papurzysko jakieś. Jakie to tam ma kolory? Czerwony ogień taki. Niemiecki łeb. Główkę. Akurat auto jedzie i by mnie rozjechało. Pokażę wam, jak wygląda cmentarz. Tu jest zamknięte, ale może na kiju. Też tak podobnie jak u nas, chociaż widać płytki tutaj królują. Obudowanie grobu z płytek, no takich łazienkowych. 1930 urodzony. Można tu zajrzeć. Nie, tu jest zamknięte. To nie, to są jakieś małe groby dzieci chyba, no najwyraźniej. Najwyraźniej. Tutaj też. Ten chyba popularny, ale piękny. Bo po raz kolejny tu się pokazuje. Tu już muszę zboczyć z drogi, został ostatni kilometr, godzina 16. Widzicie, jak to jest, nie ma co się poddawać, bo była 15:12, jak wysiadłem z busa i miało być 8,5 km. A w godzinę przeszedłem i przejechałem raczej 7 km. Ale pięknie. Satelita to tu jest skierowany bezpośrednio w kosmos. Nie tak jak u nas pod kątem, ale pięknie. O, jaki piunio. Co pieseł? Cześć. Nic się nie bój. Ja sam w strachu. I taką drogą tam trzeba dojść. Znowu dostałem gęsie i skórki. Tu gościu samochodu Miron się pokazuje. Tutaj mówi dzień dobry tak samo, bo na Stardust to jest chyba od południa. Buenos dias to jest zaraz rano. I Buenas noches to jest dobranoc, ale to chyba na koniec. Mało tu tego mówią, więc tak mogę z lokalnego języka usłyszeć, co mówią i tego się nauczyć, nie to, co w książce piszą. No i co chwilę ktoś mnie gdzieś tu zaczepia. Tak jest właśnie na wsiach, że czuć taką życzliwość. No dotarłem. To jest to całe miejsce? Building Paradise. No nie za duże, ale tym bardziej lepiej dla mnie. Po raz milionowy do mojej głowy dochodzi, że kurde Michał, trzeba po hiszpańsku się nauczyć. Tyle tych krajów, przecież więcej ludzi naturalnie mówi po hiszpańsku niż po angielsku, prawda? No i idziemy tutaj przez tą wioskę, znaczy wioskę jakąś, kurde, tutaj pola takie. Jak ja tu znajdę taksówkę z powrotem, to nie wiem. Tam poszedłem w ogóle do tego domu, się okazało, że to dom zwykły, a ten raj ptaków, że to jest tu gdzieś. No i takimi polami dochodzimy. Czuć ducha przygody, to chyba tu, ale przyczajony domek. Ale tu nikogo nie ma. Teraz muszę zapykać. Hola, is it open? Is the... Hello, hi. Is the... Oh, hello. Is this place open?
Yes, it's open, but generally we work with I can walk around? yes, Okay. walk and Hold on, hold on, hold on. oye, esto bien. Pani tu mi powiedziała, że to jest w ogóle zajęte. Znaczy nie zajęte, tylko zobaczcie, jakie tu ptaki latają. Wow. No nie mam pytań. O co tu w ogóle chodzi? Oni tylko tu bukują wycieczki. Tu nie ma czegoś takiego, tu jest prywatny dom i zrobili po prostu no, przez to tą atrakcję niby, chociaż widzicie, to nie jest takie zoo. Zapytałem się, ile płacę, powiedziała, że ile mogę dać, to taka donation, więc dałem $5, mówi, że bardzo dobrze, że spoko. No i żebym sobie tu po prostu pochodził ile chcę i poglądał te różne ptaki, więc tak będziemy robić po prostu. Patrzcie, jak to podlatuje normalnie. Tu wszystko się tak, aż się trzęsie na tych drzewach. Ale tu spróbujemy z pięterka zobaczyć. Tu się karmią, tu się żywią. Tu jest jakaś lornetka. O, są kolibry. Widzicie? Podlatują. Takie malutkie. To jest właśnie o to chodzi, że nie fajnie, żeby tak się działo, że jest tak karmiony koliber. Chyba że to jest często zmieniane. Tu jest ten kurde gołąb taki panamski. Panamska kuna. I pije sobie tam wodę z tym cukrem, jakby było cokolwiek, tylko takiego, o, tu się nawet biją, ale ich tu lata, o ile tam ich siedzi na drzewach. Okej. Pani tu daje banany, może te ptaki przyjdą, na pewno coś tu się rusza. No, jest ptaszysko. Zobaczcie, co się dzieje. Ile ich się tu zleciało. Lubią banany, to tak jak ja. Kuba nie jestem, tu ma jeden tylko. O, tamte już zjedzone, a te walczą. Jaki tam piękny, mały, czarny ptak. Pomarańczowy. Skubaniec, no. Piękny. Wow. Ale ma kolory. Miejsce tak popularne, że jestem sam i pani była w ogóle w szoku, że tu przyszedłem. Widziałem po minie, że przyszedłem z buta. Pieją kury, jakie wielkie. Broilery, czy broilery. Ogród zrobiony, ścieżka ewidentnie tu prowadzi dookoła. No i no, oni się tam chwalą na Instagramie, że ponad 400 gatunków ptaków tutaj widują. Jak na razie my widzieliśmy z 5, ale dobre i to. Teraz trzeba wypatrywać może. Pewnie z rana jest większy ruch, jak się budzą. Coś tam się rusza. Słyszycie te odgłosy? Ale tu gra. O, jest. Podąża za nami. Nie mam nic do żarcia, nie mam. No, ten bardziej wygląda na solidny niż ten, przez który przechodziłem wcześniej, przez ten dom dziadka, most dziadka.
zawiesiłem się na tych kwiatkach. Ale można mieć fazę we wszystkim, naprawdę. Jak się jest oczywiście trochę ciekawym świata, nie wiem czy to tędy się idzie, ale chyba tak. No jest tu otoczone. Może to dopiero tam był ogród. Trochę już się dosyć ciemno robi, ale to nic nie przeszkadza. Ciśniemy. O kurde, jaki most. Gdzie to prowadzi? W ogóle tutaj niedaleko jest taki kanion, który jest no niesamowitą ma formację. 15 metrów do góry jest taka, o Jezu, aż mi czapka spadła, ściana skały, ale nie będzie mi tam dane dotrzeć, bo jest już późno i ten most jest zamknięty w ogóle. Nie zamknięty. Można tędy iść, ale no nie wiem, wygląda to na solidne, no takie średnio powiedziałbym. No, takie testowanie, Michał, to może się źle skończyć. Ale jest ścieżka, no. Pięknie to wygląda. W tą stronę, jakie paprocie. Jakie wielkie. Wow. Tu chyba jest koniec wycieczki. Jak mi się wydaje, lepiej wrócić tam, bo tutaj coś sadzą. Tylko już jest chyba po zbiorach. Tu chyba do kogoś, do chaty wchodzimy. Tu widziałem kolibry, jak podlatują. Ale to chyba dalej nie będziemy szli. Cześć. Mama z dzieckiem. Normalna zagroda. A tu jest czyjaś chata. Cześć. Nie chcesz, dobra. Spokojnie. Dobra. Wracamy, bo to chyba nie tutaj. Weszliśmy komuś do chaty. Tu ciekawy patent jest zrobiony. Mianowicie schody z opon i zalane betonem. A czas mnie goni, bo jest 1,5 godziny do zachodu słońca. A jak widzieliście wcześniej, to ta droga nie jest taka hop-siup. Ale co się będę martwił. Widzicie? 1,5 godziny czy 2 godziny temu głowa podpowiada, nie idź, po co to, tam, to, siam, to do dupy w ogóle. No wiadomo, może nie każdego to interesuje, ale możecie trochę ci, co zostali, doczekali do tego momentu, chłoną trochę tych wrażeń, które tutaj wam staram się przedstawić i tego piękna przyrody, bo w tym tkwi moim zdaniem takie nasze wewnętrzne połączenie i radość. Ciekaw jestem, czy zimna. Nie taka zimna. Wykąpałbym się w tym spokojnie. To nie alpejski potok, tak jak kiedyś byłem, pamiętam, z Karolem, z moim kumplem, fotografem. By the way, jak ktoś nie oglądał jego zdjęć, to zapraszam. Karol Nienartowicz, genialny, numer 1 w Polsce, robi foty krajobrazowe. Bardzo podziwiam. I byliśmy w Alpach. Wziął mnie na jedną z jego wypraw, taką solo. W ogóle my tylko w dwójkę, spanie w namiocie, samochód, biwakowanie wysoko gdzieś. Nie pamiętam, byłem taki kurde upocony, słuchajcie, bardziej chyba niż w tej Panamie. Co było, jak Polska gra z Hiszpanią, 21, bo w 20 się nie odbyło, to było Euro, tak. I graliśmy chyba z Hiszpanią, co był chyba remis. Niech ktoś mnie poprawi, bo ja już tak nie śledzę tej piłki nożnej. Ale pamiętam to, że chcieliśmy wbić, słuchajcie, na kemping się wykąpać, bo po prostu byliśmy ulepieni z 2-3 dni trekkingu bez mycia i się nie dało, ale to też nauczka. Na kemping czasem lepiej wbić tak po swoje, wejść i się wykąpać ewentualnie, bo nie wszyscy zezwalają, a wtedy jeszcze był COVID, to chcieli się meldować i w ogóle. Ja nawet chciałem zapłacić za noc, żeby się zameldować, ale tylko wykąpać. To mi pani odmówiła. Nie wiem czemu. No i wracając do tego strumienia, od tego zacząłem. I w Cortina d'Ampezzo był taki strumień. Wyczaiłem na mapie, już było po zachodzie słońca, bo w dzień było ukro, a wieczorem, no jak to w górach się robiło już zimniej. I mówię, Karol, słuchaj, ja muszę się wykąpać, nie wiem jak ty, ale ja wchodzę do tego strumienia. No i rozbebraliśmy się, całkowicie wleźliśmy tego strumienia. Była taka mała zatoczka, ja na tej zatoczce po prostu usiadłem i zacząłem się tą wodą całą chlapać. Słuchajcie, woda miała chyba może 2 stopnie. Jaki dostałem po prostu drgawek, takiej, może nie hipotermii, nie przesadzam tu, nie będę przesadzał, broń Boże, ale nie mogłem się przestać cząść, słuchajcie, jeszcze włosy myłem.
przez chyba godzinę czy półtorej nie mogłem się w ogóle rozgrzać. Tak mi po prostu wjechało to zimno. No, więc porównując tu do tego strumienia, to tam to było zimno, a tutaj jest temperatura taka jak tu w tych hotelach. Oho, zaczynają latać. Coś tu zaczyna grać. No, tutaj w Panamie, bo tu nie ma ciepłej wody, rzadko jest spotykane, żeby była ciepła woda. Przynajmniej w tych, co ja chodzę. Zresztą mi nie jest potrzebna, bo ja muszę się cool down. O, muszę odsapnąć, ale jestem zgrzany. Daj znać w komentarzu proszę, czy się podobało, zostaw jakiś ślad. Niech to leci szybciej, bo mnie zaraz krew zaleje. No nie będę ukrywał, po prostu chcę dalej podróżować, więc muszą być liczby odpowiednie. Już nie chodzi o tą zapłatę, słuchajcie, gdzieś tam z reklam, bo to są takie mityczne sprawy. Żeby z tego się wyżywić, to trzeba mieć, moim zdaniem, 1 000 000 wyświetleń miesięcznie. Oczywiście dojdę do tego spokojnie. Znaczy spokojnie, w sumie nie jestem spokojny. Cześć koniku. Ale jesteś piękny. Chodź. No chodź. Podejdziesz do mnie? Nie bój się. Nie bój się. Jak nie, to nie, spokojnie. Ale pamiętaj, jesteśmy jednym. No dobrze. Cześć. Ja tu mam zawsze przygody, ale większość sobie sam zgotuję. Byłem kręcić film tutaj w dżungli panamskiej z ptakami. No i się tak zajawiłem, jakoś no przyjechałem tu do tego miejsca busem, słuchajcie, później autostopem. Dojechałem w tamto miejsce, cały zadowolony, ptaki widziałem, kwiaty widziałem, kurde, skakałem po jakimś wiszącym moście, przygody. No ale teraz jest walka z czasem w drugą stronę. Trów mam do chaty. Dobrze mnie teraz podwieźli 7-8 kilometrów, mnie podwieźli busem, jeszcze goś nic nie wziął. Tu myślałem, że stąd bus jakiś odjeżdża, ale widocznie jest przed zachodem, więc już bus do miasta nie jedzie. Zresztą mi chłopak na 5 przez 10 powiedział, że no busa nie ma, więc muszę liczyć tylko aż ktoś będzie, tam idzie ten chłopak, że będzie po prostu jakiś bus. Nie bus, tylko po prostu autostop złapany i tyle no. Kurde, ja to mam ciągle przygody. Trzymajcie kciuki. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest to w lokalnym takim barze. Zobaczcie, ile tam rzeczy jest w lodówce. Parę piw i parę butelek Coca-Coli. Napiłem się tu, ale mówię, zapytam gościa. Oni tam siedzą i mówię, kurde, dostałem cukierki, mówię, no jaka jest sytuacja, dobrze miałem połączenie, bo powiem wam, no internet jest słabiutki, więc no bez internetu, bez mapy i bez słońca jest słabo, zwłaszcza bez namiotu. No i pan powiedział, że za $6 tam ktoś mnie może na dół zwieźć, nie wiem czy do samego miasta, ale do głównej drogi chociaż i tam coś na pewno złapie. Więc jestem uratowany, jeszcze cukierki dostałem od niego. Jakieś wertersy tutaj lokalne, panamskie. Nie ma co się załamywać, trzeba działać, pytać, cały czas pytać. Przyjechałem tu tym zielonym wozem, gość mnie podrzucił do głównej drogi, zaoszczędziło mi to jakieś, słuchajcie, jakby to powiedzieć, zaraz, ile, bo deszcz pada, coś 3,5 godziny drogi. No i zostało jeszcze chyba 15, ale już jesteśmy, zobaczcie, jesteśmy przy tej głównej drodze, tu nie widać, może za mną, o tam widać. Co ja mam w ogóle w głowie, kurde, że... Co ja w ogóle miałem w głowie, słuchajcie, żeby 4,5 godziny do zachodu, a ja 50 km do tego, do dżungli, pojechać tam busem, dojść na piechotę jeszcze 8 km, złapać stopa, pobiegać między tymi wszystkimi kwiatkami, ptakami w dżungli, gdzieś pochodzić po wiszących mostach i stwierdziłem, no cóż, nie myślałem w ogóle o powrocie. Widzicie, jak się człowiek nie myśli, to robi. Jestem praktycznie z powrotem tutaj, gdzie mam być.
Mianowicie obróciłem 50 km w jedną stronę i 50 km w drugą stronę i myślę, że do godziny już będę w hostelu. Niecałe 5 godzin obróciłem tam i z powrotem, skacząc wszystko, gitara, idę coś zjeść. Życzę smacznej kawy, bo pewnie dopiero wstaliście.